On brzmi dokładnie tak jak połowa silnika V6. O! Dzisiaj coraz trudniej jest kupić nowy miejski mały samochód. Po prostu nie opłaca się ich produkować. Dużo ta produkcja kosztuje, mało się na nich zarabia. Ale Toyota postanowiła pozostać na rynku ze swoim Aygo, robiąc woltę, zamieniając małego hatchbacka na takiego dużego crossovera. A w nazwie Aygo pojawia się X, czyli cross. Po co nam nadwozie typu crossover? Ano po to, żeby w mieście jeździło się nam wygodnie. A wygoda jazdy oznacza m.in. łatwość wsiadania. Do tej pory to Yaris był miejskim bestsellerem sprzedaży Toyoty. To porównamy sobie, jak wsiada się do Yarisa i do Aygo Cross, czyli crossovera. Sami widzicie, do Aygo Cross wsiada się po prostu łatwiej. Mamy więcej miejsca nad głową i nie musimy tak nisko się sadowić. A już w samym samochodzie siedzimy wyżej, widzimy więcej, jedziemy po mieście bardziej komfortowo i czujemy się bezpiecznie. Miejski samochód powinien być bardzo zwrotny i obszerny w środku, ale bardzo kompaktowy z zewnątrz. To sprawdzimy, to wykonamy dwa ćwiczenia. Parkowanie na tak zwaną kopertę między ciasno ustawionymi autami oraz zawracanie na wąskiej miejskiej ulicy. A konkurentem Aygo Cross w tej konkurencji będzie inny crossover miejski Toyoty, czyli CHR. Aygo Cross to jest naprawdę mistrz ciasnych luk parkingowych. W porównaniu z CHR-em no bije go na głowę. A tu poza czujnikami mamy oczywiście jeszcze kamerę cofania. To nam bardzo ułatwia manewrowanie tym samochodem. Różnica w prześwitach pod przednimi zderzakami między Yarisem a Aygo Cross jest 3 cm. Na korzyść oczywiście Aygo Cross. W praktyce oznacza to, że możemy bezpiecznie, nie uszkadzając zderzaka, najechać nawet na 19-centymetrowy krawężnik. Takim autem poruszamy się głównie w mieście, a miasto to wiadomo, wąskie ulice, dwupasmówki, trzeba być cały czas skupionym, ale czasem zdarza się nieszczęście. Postanowiłem zapytać Arka, który jest ekspertem w tym temacie, jak wygląda sytuacja ze szkodowością tego typu jazdy, poruszania się po mieście. Ponad 30% wszystkich szkód to są szkody przy niskich prędkościach, wynikające z naszej nieuwagi. Wypłaty sięgają tysięcy złotych. Niestety każda szkoda powoduje wzrost składki w roku kolejnym i są to wzrosty rzędu 30 do 50%. A jeżeli zdarzy nam się kilka szkód w okresie kilku lat do 6, wtedy składka może wzrosnąć nawet 100%. Jak sami słyszycie i widzicie, jeżdżąc po mieście nawet tak nowoczesnym autem trzeba być cały czas mocno skupionym za kółkiem, ale na szczęście Toyota w modelu Aygo Cross już w standardzie oferuje zestaw systemów bezpieczeństwa pod nazwą Toyota Safety Sense, który ma nas uchronić przed tego typu stłuczkami. Za chwilę pokażę Wam, o co chodzi. My ustawiliśmy tempomat na miejskie 50 km na godzinę. No ale mamy auto przed nami, auto hamuje przed śpiącym policjantem do 30 na godzinę, my też zwalniamy, bo tempomat śledzi, samochód przed nami utrzymuje dystans. Ja sobie go ustawiłem na jedną tą niebieską poprzeczkę, czyli możliwie najbliższy dystans. Teraz auto z przodu nam trochę uciekło, więc samochód przyspieszył do 50 wymaganych, ale proszę, już złapał auto przed sobą i zwolnił, tak żebyśmy spokojnie mogli przez
tę nierówność przejechać przez śpiącego policjanta. No i znowu trzymając auto przed nami, przyspieszamy nieco, mamy jakieś 45 km na godzinę w tej chwili. System bardzo ładnie reaguje. Ja mam obie nogi podkurczone, nie muszę kontrolować pedału gazu ani hamulca. O, samochód sam odhamowuje, bo auto przed nami odhamowuje. A do tego ręce na kierownicy, bo tak powinniśmy jeździć zgodnie z prawem, ale uwierzcie mi, mamy tu system włączony pilnujący pasa ruchu, więc ja mógłbym spokojnie położyć te ręce, te dłonie na kolanach, a system starałby się pilnować drogi, co jakiś czas tylko przypominając mi dźwiękiem o tym, że powinienem złapać, o właśnie, koło kierownicy, tak jak teraz. Aygo Cross, samochód typowo miejski, a my mamy w standardzie takie wyposażenie, aktywny tempomat, system pilnujący pasa ruchu, nie musimy za to dopłacać. Samochód miejski musi być ekonomiczny, ale czy nowy Aygo Cross takim jest? Waży o ponad 100 kg więcej od swojego poprzednika, ale pod maską ma sprawdzony 3-cylindrowy, litrowy silnik. Postanowiłem poprosić o pomoc Tomka Niechaja, człowieka z portalu AntyWeb, eksperta od sprawdzania ekonomiki samochodów różnej maści i wielkości. Dzień dobry, Tomku. Przekazuję Ci kluczyki. Działaj. Do zobaczenia jutro. Tomku, jaki wynik? Uzyskałem 4,8 litra na 100 km w cyklu miejskim. Jest to rzeczywiście bardzo dobry wynik jak na samochód miejski. Zwykle samochody miejskie uzyskują raczej powyżej 5 litrów na 100 km w cyklu właśnie miejskim, w takich, szczególnie w moich testach, w których uwzględniam jakby tutaj dosyć dużą ilość jakby korków i jakby generalnie duży ruch. Jak ekspert mówi, że jest dobrze, to jest dobrze. Muszę przyznać, że styliści Toyoty, kiedy parę lat temu zabierali się za skonstruowanie następcy ówczesnego Aygo, świetnie wyczuli temat, bo kto wtedy chciał jeździć crossoverem czy SUV-em, a dziś każdy chce takim autem jeździć z dużym nadwoziem, ze sporym prześwitem, z dużym kołem, bo takie auta są charakterystyczne, nawet te miejskie, a Aygo Cross właśnie taki jest, ale to co ważne, to samochód nadal bardzo zwinny w mieście i oszczędny, bo o to w miejskim samochodzie chodzi. Dlaczego Toyota nadal produkuje miejski samochód Aygo, tym razem Cross? No o to musiałem zapytać Maćka Kilima. Maćku, po co dziś w czasach, kiedy nie inwestuje się w małe auta miejskie, po co Toyocie Aygo Cross? Nowa generacja. Jak to po co? Zobacz, gdzie stoimy. Mnóstwo wspaniałych bloków, a miejsca do parkowania mało. Zauważ, że to auto jest idealnie kompaktowe. Bardzo wysoko się siedzi, świetna widoczność. No i po tym krawężniku można elegancko wjechać. Także według mnie to jest idealne auto właśnie na dzisiejsze czasy. To przejdźmy do sedna finansów. No ten samochód jest wyraźnie droższy niż poprzednik. No tak, zauważ, Robercie, że wszystkie auta w dzisiejszych czasach są wyraźnie droższe niż jeszcze rok temu. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku Aygo. Tak, to prawda, samochody w ostatnim roku mocno podrożały, ale zauważ na kilka elementów w porównaniu z poprzednim Aygo. No przecież to jest dużo większe auto. To jest auto typu crossover, a więc zupełnie innej klasy. Poza tym jest naszpikowany elektroniką w standardzie. Pełne pakiety bezpieczeństwa, wyświetlacze, kamera, wszystko jest w standardzie. Duże koła 17-calowe, w związku z tym no, trudno by było oczekiwać, żeby auto było tańsze od poprzednika. Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz, bo to prawda, że ono w tej chwili, cena podstawowa około 60 000 złotych kosztuje, ale w dzisiejszych czasach coraz mniej osób kupuje płacąc. Czy nie lepiej wynająć? W związku z tym takie auto możesz mieć za około 800 zł miesięcznie. To jak z dostępnością dzisiaj? Wszyscy płaczą, że nie ma samochodów w salonie. Dzisiaj, gdybyś udał się do salonu, w wakacje jeszcze byś auto odebrał.
Aygo Cross, mimo tego dużego nadwozia w stylu crossover, to cały czas miejski samochód. Ale jeśli chcemy nim wybrać się na aktywną wycieczkę poza miasto, to także spełni swoją rolę. Zaraz to zobaczycie. A żeby dowiedzieć się, co słychać pod maską nowego Aygo Cross, no to przyszedłem oczywiście do Toyoty, do warsztatu, do inżyniera dziełaka. Dzień dobry, Marcinie. Cześć, Robert. To powiedz mi kilka słów o tym silniku, o napędzie. Co słychać pod maską Aygo? Jak zwykle słychać 3 cylindry. Czyli to, co już znaliśmy z poprzedniej generacji. Tak, to jest silnik od 2004 roku produkowany w Wałbrzychu i który otrzymał miano silnika roku, więc to jest naprawdę bardzo dobra jednostka. Przez te wszystkie lata okazało się również, że jest bardzo niezawodna. Co jest nowego w układzie napędowym, to jest skrzynia CVT. Pierwszy raz mamy połączony ten silnik trzycylindrowy ze skrzynią CVT. Czyli taką prawdziwą, bezstopniową skrzynią, jaką znamy chociażby z innych Toyot większych czy z hybryd. No i to jest super rozwiązanie do miasta, bo już nie trzeba tutaj używać sprzęgła i tak dalej, tylko jest dużo wygodniejsza w obsłudze skrzynia. Co nam to daje? Daje nam to troszkę niższe zużycie paliwa, no i pewnie troszkę lepsze przyspieszenie, zwłaszcza przy tych małych prędkościach. Z tego, co wyczuwam, to Marcin namawia nas do kupowania Aygo Cross z bezstopniową skrzynią CVT, bo to po prostu lepsze rozwiązanie na miasto. Jeśli interesuje Was, dlaczego dawny Aygo to teraz Aygo X, czyli Cross i skąd w ogóle ten pomysł i co to ma nam dać, to kliknijcie w link widoczny na ekranie. Aygo Cross występuje w 4 dedykowanych, unikatowych, dwukolorowych nadwoziach. 3 z nich znajdują się za mną. Oto tajemnica ekonomiczności i zwrotności miejskiego Aygo Cross. Koła przy średnicy aż 18 cali mają szerokość opony zaledwie 175 mm. To pozwala bardzo głęboko schować te opony podczas skrętu we wnęki nadwozia, a sama opona stawia bardzo niski opór na wierzchu. A to dodatek, który mnie osobiście bardzo się podoba. Elektrycznie odsuwany, materiałowy dach. Latem jak znalazł. Lista standardowego wyposażenia Aygo Cross jest bardzo długa. Znajdzie się na niej m.in. LEDowe lampy do jazdy dziennej, centralny zamek, elektrycznie sterowane i regulowane szyby, klimatyzację manualną, duży 7-calowy ekran z przewodowym interfejsem do Apple CarPlay i Android Auto. No czego chcieć więcej? Po raz pierwszy w Aygo mamy do dyspozycji automatyczną, pełnowartościową, bezstopniową skrzynię biegów CVT. To me.